W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń opowiemy o pojawieniu się tokena ITA na Huobi, wspomnimy o starcie Alchemy Transact oraz poruszymy wątek chwilowej niedostępności giełdy Crypto.com. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń. Przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Ja tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty, my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. Tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Huobi umożliwiło handel tokenami fanowskimi reprezentacji Włoch. Przy okazji dodania tokenów ITA na Huobi został ogłoszony konkurs, w którym 10 osób może wygrać po 10 USDT. Wystarczy obserwować profile giełdy Huobi, Socios i Chiliz na Twitterze, podać dalej wpis, oznaczyć 2 znajomych oraz zostawić w komentarzu swój Huobi UID. Bitkeep nawiązuje współpracę z Aptos Passport. Aptos Passport jest protokołem integrującym domeny DIT i SBT. Sharkpool jest podekscytowany współpracą z Polygon Studios. Sharkpool z niecierpliwością czeka na zbudowanie zupełnie nowego trendu i stworzenie masowej adopcji dla Web3 przy wsparciu swojego nowego partnera. Filecoin informuje o artykule powstałym na Cointelegraph. Artykuł został poświęcony pamięci masowej w świecie Web3. Biorąc pod uwagę zasoby środowiskowe, artykuł został stworzony w oparciu o CO2 Data Storage oraz Filecoin Green. Link do artykułu znajdziecie standardowo w opisie filmu. Bitkeep ogłasza nawiązanie partnerstwa z Friction. Friction to pierwsza platforma DeFi zbudowana z myślą o zarządzaniu ryzykiem. Giełda Binance w maju otrzymała licencję dostawcy usług kryptograficznych od Banku Centralnego Bahrajnu. Od wczoraj również użytkownicy Binance mieszkający w Bahrajnie mają dostęp do bezpośrednich wpłat i wypłat w lokalnych walutach. Sui zapowiada nowy projekt NFT. Bash jest pikselową kolekcją NFT, która ma zamiar promować ekologię. Wspomniany projekt również chciałby mieć realny wpływ na dobro naszej planety. Polygon informuje, że ich partnerski projekt uruchomił Alchemy Transact. Alchemy Transact jest to rozwiązanie, które sprawi, że transakcje będą szybsze i bardziej niezawodne, szczególnie podczas szczytowego przeciążenia sieci. Alchemy ma świadomość, że aby promować adopcję Web3, konieczne jest stworzenie lepszych doświadczeń dla użytkowników. Alchemy informuje, że 31% wszystkich transakcji jest odrzucanych podczas przeciążenia sieci. Zatwierdzenie transakcji może trwać nawet do 10 minut. Dodatkowo Alchemy zwraca uwagę, że w 2022 roku na opłaty za gaz wydano 1,6 miliarda dolarów. Alchemy Transact ma podjąć się poprawy przedstawionych problemów. Pangolin informuje, że pierwsza integracja BridgeSwap będzie dokonana z TORChain. Pangolin zintegruje wszystkie swoje pule C-Chain z agregatorem TORChain DEX. Takie działanie otworzy użytkownikom TORChain drogę do ekosystemu Avalanche. Avalanche Bridge, będący pod adresem bridge.avax.network, zostaje przeniesiony pod inny adres. Avalanche Bridge zostaje przeniesiony do sieci Core i można go będzie znaleźć pod adresem core.app. W zakładce Bridge przy przenoszeniu mostu zostały zachowane wszystkie funkcje oraz dotychczasowa funkcjonalność. KuCoin informuje, że Mistrzostwa Świata w piłkę nożną są już za rogiem. KuCoin ma zamiar przeżywać piłkarskie emocje wraz ze swoją społecznością. Dołącz do Crypto World Cup KuCoin, aby świętować Mistrzostwa Świata FIFA 2022 i zyskaj szansę na wygranie $250,000 w nagrodach NFT oraz airdropach. W przyszłym tygodniu CEO GameSwift Wojciech Gruszka dołączy do jednej z największych konferencji technologicznych na świecie. Wojciech Gruszka, znany jako Pan Paragraf, wybierze się do Lizbony, aby wziąć udział w wydarzeniu Web Summit. Avalanche osiągnęło kolejny kamień milowy. Paleniu uległo już ponad 2 miliony tokenów AVAX. Dodatkowo Avalanche informuje, że wszystkie opłaty pobrane za gaz są spalane. Zespół Binance kontynuuje spotkania ze swoją europejską społecznością. Niedawno zespół Binance odbył spotkanie w Budapeszcie na Węgrzech. Zespół Binance świetnie się bawił, spotykając się po raz pierwszy z węgierską społecznością, zagłębiając się w rozmowy o kryptowalutach i rozdając upominki oraz najróżniejsze gadżety. Ripple zauważa, że firmy, które chcą uzyskać przewagę konkurencyjną, wykorzystują kryptowaluty do usprawnienia wielu procesów, uzyskania niższych kosztów oraz lepszej obsługi klienta. Zespół MetaShutter dodaje Ethereum do głównego dashboardu. Gracze będą mogli grać dalej w MetaShutter, kupować i przekazywać tokeny MH na staking, otrzymywać nagrody i podejmować wiele więcej aktywności wykorzystując sieć Ethereum. Proces uruchomienia Uniqli Store Generator przebiega zgodnie z planem, jednak zespół Uniqli ma wciąż kilka poprawek do wdrożenia, aby zapewnić możliwie najpłynniejsze działanie. Z tego właśnie powodu oficjalna premiera Uniqli Store Generation została przesunięta z czwartku na piątek. Integracja Dash oraz ShoppingBit pozwala na zakup ponad 800 produktów z różnych kategorii. Społeczność Dash będzie mogła dokonać zakupu najróżniejszych sprzętów, zabawek, urządzeń oraz mebli i nie tylko, otrzymując do 3% zniżki przy płatności tokenami Dash.
Binance oficjalnie uruchamia usługę Oracle. Binance Oracle będzie odgrywać ważną rolę w ekosystemie blockchain, przenosząc dane zewnętrzne do łańcucha. Więcej o Binance Oracle przeczytacie w artykule załączonym do tweeta. Phantom jest niezwykle szczęśliwe z możliwości powitania Double Protocol w swoim ekosystemie. Double Protocol to zdecentralizowany protokół wypożyczania narzędzi NFT o otwartym kodzie źródłowym oraz marketplace, który może obsługiwać różne zasoby Metaverse oraz GameFi. Teller informuje o możliwości uzyskania kredytu na zakup mieszkania czy domu, wykorzystując kryptowaluty jako zabezpieczenie. Wszystko jest możliwe dzięki rozwiązaniu CryptoMortgages. Do tweeta został załączony kompletny przewodnik po kryptowalutowych kredytach hipotecznych i najlepszych platformach, na których można uzyskać kredyty mieszkaniowe za pomocą kryptowalut. Crypto.com informuje o chęci przeprowadzenia zaplanowanej konserwacji systemu. W ramach konserwacji zostanie wdrożona aktualizacja Gen 3.0. Dostęp do giełdy Crypto.com będzie tymczasowo wstrzymany od 1 listopada od godziny 2 czasu polskiego, a wybrane funkcje zostaną wyłączone już godzinę wcześniej. Crypto.com przewiduje, że prace powinny potrwać około 6 do 9 godzin. Naczelnik zauważa, że ze względu na bardzo złożoną architekturę wielu stablecoinów, ważnym aspektem jest to, aby rynki stablecoin DeFi odwoływały się do odpornych na manipulacje danych cenowych. Transfero Group wspiera kanały cenowe Chainlink, aby pomóc zaawansowanym rynkom DeFi wokół swojego stablecoina BRZ. Giełda kryptowalut FTX może obrać podobną ścieżkę co Binance. FTX przymierza się do wyemitowania swojego własnego stablecoina. Taka informacja została przekazana przez prezesa tej platformy. Podczas ostatniego wywiadu zapowiedział rozpoczęcie prac FTX nad własnym stablecoinem. Kazachstan stworzy swoją cyfrową walutę banku centralnego w oparciu o sieć BNB Chain. Ta informacja została oficjalnie ogłoszona na Twitterze CZ, założyciela i dyrektora generalnego Binance. Założyciel Binance poinformował, że Narodowy Bank Kazachstanu zintegruje swoją cyfrową walutę banku centralnego CBDC z łańcuchem BNB. NBK uruchomił pilotaż CBDC, w którym udział wzięli lokalni sprzedawcy i konsumenci. CAO dodał, że oczekuje, że bank centralny kraju będzie dalej rozwijał projekt, aby zapełnić lukę między tradycyjną bankowością a ekosystemem kryptowalut. W sierpniu tego roku Binance otrzymało zgodę na działanie jako dostawca usług cyfrowych w Kazachstanie. Z kolei 6 października Kazachski Urząd do Spraw Usług Finansowych przyznał firmie stałą licencję na oferowanie usług związanych z zasobami cyfrowymi i świadczenie usług powierniczych. Mniej więcej w tym czasie Binance podpisało również protokół ustaleń z lokalnymi władzami, aby pomóc w walce z przestępczością finansową. PayPal złożył wniosek o znak towarowy związany z kryptowalutami i technologią blockchain. Zgłoszenie może być związane z rynkiem NFT, a niektórzy twierdzą, że może mieć coś wspólnego również z Web3 oraz Metaverse. Nowe zgłoszenie znaku towarowego przez PayPal sugeruje stworzenie usługi związanej z kilkoma aspektami technologii blockchain. Wniosek złożony 18 października wskazuje w szczególności na możliwe uruchomienie rynku tokenów NFT. PayPal dokonał 2 zgłoszeń znaków towarowych dla swojego logo. Pierwsze zgłoszenie dotyczyło oprogramowania do handlu i przechowywania kryptowalut. Drugie dotyczy usług przetwarzania płatności związanych z kryptowalutami. PayPal już pozwala użytkownikom kupować kryptowaluty na swojej platformie, ale ten wniosek sugeruje coś więcej. Użyty w nim język obejmuje znacznie szerszą definicję aktywów. Licencjonowany adwokat USPTO do spraw znaków towarowych Mike Kondudis stwierdził na Twitterze, że wniosek ten jest związany z NFT i Metaverse. PayPal dołączyłby do długiej listy przedsiębiorstw, które rozpoczynają działania w przestrzeni Web3 i Metaverse. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał jest wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!